dzisiejszym odcinku zaprezentuję nieruchomości znajdujące się w północnej części Cypru, czyli po tej drugiej stronie granicy. Pokażę, jak tutaj wygląda mniej więcej przyroda, jak wygląda natura, ale przede wszystkim oczywiście pokażę, jak tutaj budują nieruchomości i jakie nieruchomości są do zaoferowania, więc zapraszam na ten odcinek. Zapraszam. Bardzo ciekawy apartament w bryle domu, natomiast jest nadal apartament. Zapraszam do środka. Ok, wchodzimy od razu na salon. Od razu mamy część wypoczynkową w salonie. Sprytna, nie za wielka. Może dla niektórych będzie ciut za mała, natomiast tutaj myślę, że za chwilę się okaże, że to miejsce wbrew pozorom będzie najmniej istotne chyba w tym całym apartamencie, w tym całym mieszkaniu. Tutaj mamy jadalnię na 6 osób. Mniej więcej tak jest przystosowana, ponieważ mieszkanie ma 3 sypialnie, czyli rzeczywiście można zakładać, że tu 6 osób będzie w warunkach komfortowych mogło mieszkać, choć i więcej tych osób się zmieści. Więc idziemy na wprost, tutaj już bardziej prywatna część jest teraz. I tu jest pierwsza sypialnia. Spora ta sypialnia, widna, z doświetleniem, także można sobie sterować, czy chcemy, żeby to światło wpadało, czy żeby nie wpadało, natomiast dość na żywo jest widna. Teraz niestety mamy chmury i tego nie czuć, ale pierwsze odczucie takie, gdy słońce wyjdzie, jest naprawdę fajne. Ok, tu o tej sypialni chyba nie ma co więcej mówić. Duża szafa, duże łóżko. Tutaj jest wyjście na taras. Taki z ogrodem mały taras i tak to wygląda. Tutaj mamy łazienkę taką przypisaną mniej więcej do tej części, czyli do tej sypialni. Po prostu prysznic, umywalka, toaleta, czyli to, co ma być w sypialni, w zasadzie sypialnia. W większości Europy, tutaj w tych krajach, a czyli w tej części są podobne. Od razu zróbmy drugą łazienkę. To samo. Ta łazienka już jest bardziej dla części tutaj dziennej i dla pozostałych sypialni. Tutaj jest jeszcze jedna sypialnia, czyli druga już sypialnia. Ona jest już troszkę bardziej taka wyposażona, może więcej uniwersalności w niej jest. Bo tutaj jest zabudowana szafa, możemy tę szafę pokazać. Tutaj nawet może być taka mała komodka, czy do make-upu, czy można tutaj laptopa sobie postawić i popracować. Tutaj można telewizor podłączyć. Są wszystkie przyłączone i tak w miarę schowane dwie szafy. Pójdźmy dalej. I tutaj mamy kolejną sypialnię. Też duże łóżko. Tutaj duża szafa. Tutaj mamy kawałek ogrodu. Niestety jest dopiero niedawno wsadzona roślinność, więc ona, podejrzewam, że dopiero w przyszłym roku da ten efekt, którą daje tutaj cała ta okolica. No i pojawiamy się w kuchni. Kuchnia otwarta na salon. To jest taką częścią półwysep taki, nie wyspa, a półwysep. Fajna kuchnia, naprawdę fajnie. Duży blat. Jeśli ktoś lubi gotować, lubi w ogóle spędzać czas w kuchni, to tutaj można bardzo dużo rzeczy przygotować. I dlaczego w tym miejscu to jest istotne? Nazwijmy to potocznie turecka część, no to tutaj rzeczywiście potrawy, tutaj przyprawy, to tutaj już naprawdę jest królestwo, jeśli chodzi o możliwości kulinarne, więc szczególnie jeśli ktoś z Polski by przyjechał i lubi troszkę, nazwijmy to arabską, czy ogólnie południową kuchnię, no to można tutaj przez pierwszy okres, to można naprawdę bardzo mocno eksperymentować w kuchni, bo wrażenia są naprawdę niezłe. Wszędzie jest klimatyzacja zainstalowana tutaj we wszystkich mieszkaniach, ponieważ no może być gorąco, nie będę ukrywał. No dla mnie teraz to jest ostatni moment jeszcze, gdzie mogę wytrzymać, natomiast moje odczucie jest takie, że jest naprawdę lampa. No i chodźmy tutaj, bo mamy od razu taras. W zasadzie chyba najfajniejsza część. Niestety zaszło słońce, także nie ma jeszcze tego uderzenia błękitu, które tutaj może być. No fajny basen, można i tam ze 3 razy ręką machnąć i zrobić nawrót, ale można się pokąpać, na pewno można się w nim chłodzić. No i co, i widzimy od razu morze. Już wiadomo, że tego morza nikt nam tutaj bardziej nie zasłoni, ponieważ po pierwsze tak jest ukształtowany teren, po drugie są tu pewne przepisy, że już nic więcej nie da się tutaj zabudować. Można oczywiście tutaj grille zamontować, można tutaj na wiele sposobów korzystać z tego tarasu, z tego ogrodu włącznie. Tutaj mamy kawałek aneksu już nawet przygotowanego, kuchennego, także będzie można tutaj umyć potrawy, przygotować na grilla i cieszyć się zarówno tutaj w wąskim gronie, jak i z sąsiadami, jak i z gośćmi. No i tak się prezentuje ta nieruchomość. No naprawdę fajna. To wyjście zerowe, tutaj parterowe nieruchomości w niektórych miejscach no gwarantują tak fajny widok, że czasami drugie piętro
nie ma aż takiej szerokiej panoramy i takich możliwości doznań. Także ja Was zostawiam z tym widokiem. Ok, stoimy właśnie przed takim jednym z resortów, gdzie także można nabyć nieruchomości. Ale chciałbym powiedzieć teraz, jak tu wygląda rynek nieruchomości tak ogólnie. W moim odczuciu jest tutaj ogromny boom. Taki boom, jakiego dawno nie widziałem, nawet w Polsce. Nie wiem, jak długo on będzie trwał, od razu powiem. Każdy boom się kiedyś kończy, natomiast no, wygląda to, jeśli idzie to normalnym cyklem ekonomicznym, że jesteśmy gdzieś tam w 1/3 fali wzrostu, także jeszcze przez 2 lata powinny być dość mocne zainteresowania. Sporo budów jest tutaj planowanych, natomiast czas realizacji budowy troszkę dłużej trwa niż u nas w Polsce. Natomiast zainteresowanie nieruchomościami, pomimo tych narastających placów budowy, wydaje mi się, że jest jeszcze większy, niż tutaj są w stanie deweloperzy tych mieszkań, nieruchomości wyprodukować, mówiąc tak potocznie. I na pewno nieruchomości jest bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier. A na drugi typ nieruchomości, już te takie za miliony po prostu to nazwijmy, bardzo często obserwuję, że nabywają je mieszkańcy Izraela czy Rosji. Także takie to są dwie grupy, które tutaj widzą, że najczęściej nabywają te nieruchomości. Póki co Polaków nie ma za wielu, to myślę, że jednak dobrze. Lepiej być na początku niż ewentualnie później na końcu. I teraz na co zwracać uwagę? Trzeba jak zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo, bo w każdym kraju nie ma dobrych krajów, nie ma złych krajów, jeśli chodzi o budowę czy zakup nieruchomości. Są ewentualnie bardziej kompetentni ludzie i mniej kompetentni. Także w przypadku takich boomów bardzo bym był ostrożny, jeśli ktoś organizuje jakieś gratisy po to, żeby zachęcić Ciebie jeszcze bardziej do zakupu, bo w czasach, gdy wszystko się sprzedaje na pniu, nie ma potrzeby takich gratisów organizować, bo naprawdę tu się wszystko sprzedaje. Ja świadomie podczas prezentowania każdej z nieruchomości nie podaję jej ceny z 3 powodów. Z pierwszego powodu, że z chwilą emisji tego odcinka bardzo prawdopodobne, że ta nieruchomość już niestety będzie sprzedana. Drugie prawdopodobieństwo, że 2 miesiące po nagraniu tego odcinka ta nieruchomość, jeśli by została, będzie już zdecydowanie droższa. A trzecie to jest na prośbę klientów z innych krajów, z odcinków na temat innych krajów, którzy nabyli pewne nieruchomości, nie chcieli, aby ich ceny były podane w internecie, ponieważ nabywali to inwestycyjnie i chcieli to sprzedać z dużym zyskiem. Także biorąc to pod uwagę, no muszę to tutaj otrzymać. Oczywiście jak najbardziej zapraszam w każdym przypadku do kontaktu. Jest bardzo dużo nieruchomości, które nie są nigdzie publikowane i nawet jeśli jest gdzieś rezerwacja i ta rezerwacja nie wyjdzie, bo wiadomo, że to różnie bywa w międzynarodowych transakcjach, to jeśli te nieruchomości wracają, one najczęściej wracają do agentów. Także jeśli interesują Ciebie jakieś nieruchomości, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu, bo być może coś się uda tutaj jeszcze zorganizować. Natomiast najlepsze okazje zarobkowo i najlepsze okazje, jeśli chodzi o wybór, to są niestety takie, jak były w Polsce w 2016 i 2017 roku, czyli nabywanie na etapie planu, na etapie dziury w ziemi. Wtedy były największe zyski w Polsce, w każdym dużym mieście praktycznie i tutaj ta sytuacja się dokładnie powtarza, tak jakby po 7 latach to wszystko przeszło tutaj, więc osoby, które sobie poradziły z tym zakupem, z tym jakimś tam ryzykiem zawsze, z tą niepewnością, z tym oczekiwaniem, no to tutaj myślę, że w tym przypadku będą się czuły jak najbardziej komfortowo i tylko na tym skorzystają. No ja zostawiam Was z tym widokiem, z takiego już trochę wieczornego chilloutu w resorcie i lecę dalej szukać nieruchomości. Zapraszam. Zapraszam. Teraz zobaczymy dom. A w zasadzie momentami to i willę. Tak wygląda nieruchomość tutaj mniej więcej 10 dni przed oddaniem klientowi. Klient sobie zażyczył wykończenie pełne wraz z meblami. Tutaj widzę, że nawet jest roślinność, także w taki sposób to wygląda chwilkę przed oddaniem. Specjalnie to chciałem zaprezentować taką nieruchomość, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda, bo gdy na odległość pewne rzeczy zlecamy, mamy czasami przyzwyczajenia, że w Polsce możemy przyjechać, dopilnować, zobaczyć, jak tam deweloper wykańcza pewne rzeczy, natomiast na odległość nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby co miesiąc przyjeżdżać i pewne rzeczy sprawdzać, więc dlatego postarałem się także zaprezentować taki standard. To jest ogólnie droga nieruchomość, nie będę ukrywał, że ona jest droga, natomiast coś stoi na przeszkodzie, żeby także takie drogie nieruchomości nabywać oczywiście, jeśli ktoś miałby ochotę. Po to też pokazuję taką nieruchomość, żeby pokazać potencjał tej okolicy.
bo czasami się wydaje nam, szczególnie gdy nie byliśmy w tej części Cypru, że tutaj może być jakieś zacofanie, jakaś może inna kultura, inny system polityki, inne budownictwo, dlatego można dzięki temu porównać to także z innymi krajami Europy Południowej, więc chodźmy teraz od razu, chyba zobaczmy, jak tutaj wygląda taras, bo ten taras jest chyba tutaj najistotniejszy, przynajmniej na ten moment, choć to nie jest jedyna fajna rzecz tej nieruchomości. Ogromny taras z ogromnymi oknami. Będzie wiało, więc może troszkę będzie mnie gorzej słychać. Tutaj słońce świeci strasznie. Fajny basen, naprawdę taki basen, że kilka razy już można tutaj machnąć rękoma, także nie tylko takie czyste chlapanie, ale tam jakieś rekreacyjne na pobudkę, takie kilka długości można spokojnie tutaj machnąć. Dookoła mamy strefę roślinności, gdzie pewnie będzie zasadzona w ciągu tygodnia lokalna roślinność. No i co, ogromna panorama z własnym dojściem do plaży, ogromna panorama tutaj na całe morze, można powiedzieć. Tutaj jeszcze się ciągnie troszkę ten taras, troszkę się ciągnie tam. Mamy taką część kuchenną, że można tam przygotowywać grilla, przygotować jakąś kolację, przygotować śniadanie nawet. Myślę, że i to warto tutaj przygotowywać. No i chodźmy do środka, jeszcze zobaczymy, w jakim standardzie tutaj są nieruchomości te z wyższej półki, jak to jest wykańczane, czego można oczekiwać, jakie trendy może są. Także tak to wygląda. Tutaj mamy małe WC, takie po prostu na tą część dzienną, żeby nie musieć nigdzie dalej tam biec. Tutaj mamy bardzo mocno oświetloną kuchnię, także otwieraną. No tutaj łączna długość blatu, myślę, że ma z 15 metrów, także naprawdę idzie to na rekord. Całe AGD, wszystko pozostałe, szafki, lodówki są tutaj poukrywane. Chodźmy dalej. Chodźmy w zasadzie od razu już na górę, bo teraz na górze znajduje się ta część prywatna po prostu, nazwijmy ją, więc zobaczmy jak tutaj to zostało zaaranżowane wszystko. Te schody są z prawdziwego kamienia. Dobrze, i na tę stronę, jak gdy pójdziemy, mamy pierwszą sypialnię. To jest, podejrzewam, sypialnia dla dzieci, młodzieżowa, już zagospodarowana. Tutaj można sobie make-up robić, można się bawić w różne rzeczy. Tutaj chyba jest odpowiednik biurka na laptopa. Tutaj jest miejsce na książki. Tutaj mamy ogromną garderobę. Naprawdę w młodzieżowych sypialniach nieczęsto są takie garderoby. No i tutaj mamy akurat widok na osiedle. Chodźmy teraz, zobaczmy bliźniaczą sypialnię, oddzielona tutaj ścianą. I w zasadzie, no podobnie. Inaczej trochę rozłożone to wszystko jest, ale też jest łóżko. Tutaj dwa takie miejsca, gdzie można siedzieć, czy przy laptopie, czy jakieś czynności wykonywać na siedząco. Tam jest duża garderoba. Tutaj mamy też swój balkonik. Gdyby dziecko po kryjomu chciało papierosy palić, to może tutaj się schować i nikt nie będzie o tym wiedział. Teraz mamy tutaj łazienkę. Łazienka taka wspólna jest podejrzewam, dla młodzieżowców. Duża deszczownica, elegancka umywalka i toaleta. Dobrze, chodźmy teraz, zobaczmy sypialnię, która według mnie jest sypialnią rodziców. Największa, zdecydowanie największa. Widok chyba też petarda, po prostu po przebudzeniu coś takiego zobaczyć, to naprawdę musi być oszałamiające. Ogromne lustro, tak zostało tutaj zaprojektowane. Za nami jest wielka szafa. Tutaj są kolejne szafy i garderoby. Można tutaj w zasadzie biegać i no praktycznie można się w chowanego bawić. Zobaczmy, jak tutaj wygląda widok. Tylko znowu może z dźwiękiem być troszkę problem, bo jest naprawdę wiatr akurat dzisiaj. No okej, mamy naprawdę balkon długi na szerokość całego pomieszczenia. No i spokojnie tutaj mogą dwa stoliki wejść, 4 osoby nawet mogą siedzieć, ale dla 2 osób to jest tu perfekcyjnie, żeby napić się wieczorem wina czy porannej kawy. To myślę, że ten rytuał tutaj często będzie występował. I tutaj mamy jeszcze jeden poziom, znaczy w zasadzie nie poziom, albo poziom. Zobaczmy, jak to wygląda. Chodźmy, bo tutaj są fajne drzwi i tutaj jest cały... Tak, mamy tutaj dach, a na dachu mamy widok. Słońce daje, pomimo wiatru ostro słońce daje. Ogromna panorama, 180 stopni. Tutaj mamy co prawda sąsiada, a poza tym to nas nikt tu nie zobaczy. Natomiast my widzimy bardzo dużo osób.
I tutaj nie ma sensu chyba nic więcej mówić przy takim widoku, bo tutaj wszystko widać, wszystko jest pokazane na obrazku, co jest do powiedzenia. No tutaj też jest taka balkonowa część, gdzie można, tarasowa może bardziej, gdzie można kuchnię podłączyć, gdzie można grilla postawić. Ogromny stół, ogromna jadalnia tutaj może stać i naprawdę można tutaj wieczorne spotkania robić fenomenalne, choć pewnie śniadania i tutaj byłyby nieziemskie. Panorama dość ogromna, w najbliższym sąsiedztwie nic nie powstanie, także tutaj nie mamy niebezpieczeństwa, że będzie jakiś sąsiad. Natomiast ogólnie tutaj plany miejscowe są takie, że jeśli tu jest niska zabudowa, to sąsiad wyżej nie zabuduje, także też nie ma co się obawiać, że będzie tutaj patodeweloperka tak zwana, gdzie nagle wieżowiec wyskoczy przy osiedlu willowym. Tutaj spokojnie tak to wszystko wygląda, więc tyle jeśli chodzi o tę nieruchomość, a ja Was chyba naprawdę zostawię z tym widokiem, bo tutaj ten widok chyba jest najwięcej warty. Jeśli jesteś młodym przedsiębiorcą, takim nowoczesnym, dwudziestokilkuletnim i Twoja przedsiębiorczość polega na tym, że inwestujesz, spekulujesz na kryptowalutach różnych, uważam, że to też jest rodzaj przedsiębiorczości jak najbardziej. Tutaj też ponosimy ogromne ryzyko, które normalne, takie klasyczne, fizyczne firmy ponoszą. Jeśli byłeś tym na tyle dobrą osobą, że po prostu w tych kryptowalutach masz jakąś wartość i rozważasz, jak to sfinalizować, jak to przerzucić na takie fizyczne dobro, no to jak najbardziej tutaj zapraszam do kontaktu, gdyż są deweloperzy, którzy godzą się jak najbardziej, żeby tą formą waluty, tym środkiem pieniężnym, żeby zapłacić za nieruchomość, więc jeśli chcesz dywersyfikować swoje oszczędności w sposób mało stratny, to jak najbardziej tutaj można niektóre nieruchomości nabyć kryptowalutami i myślę, że jest to bardzo fajna możliwość właśnie, żeby część środków tutaj bardziej w sposób fizyczny na coś przerzucić, na coś namacalnego, na coś, co będziemy widzieli, na coś, z czego będziemy korzystali. No i też myślę na coś, co będzie także wzrastało na wartości, może nie tak dynamicznie jak te skoki na kryptowalutach, ale raczej nie będzie spadało, tak jak kryptowaluty także potrafią spadać i wiadomo, czasami gdy spadną, to ich prawie w ogóle nie ma. Także jeśli jesteś takim młodym przedsiębiorcą, namawiam do dywersyfikacji i do przyjrzenia się, jak to tutaj wygląda. Zapraszam. Teraz pokażę taką kawalerkę, w resorcie kawalerkę. Myślę, od razu powiem, dla singla, dla pary, raczej tutaj z dziećmi bym się nie angażował, choć da się oczywiście, ale zaprezentuję ją jako mieszkanie całoroczne, nie turystyczne, tylko już albo przynajmniej na pół roku, o coś w tym stylu. Więc okej, wchodzimy, taki mamy troszkę okrojony wypoczynek, to rzeczywiście, żeby z tym rozkładem się zmieścić, tak akurat w tym momencie to zostało zaaranżowane, choć spokojnie można przestawić go odwrotnie. Telewizor dość spory, tutaj komodka, przy której można przy laptopie posiedzieć, przy której można jakieś tam drobne czynności, takie biurkowe to nazwijmy, wykonywać. Ja mam świadomość, że coraz bardziej tu idzie jednak minimalizm, tak jak kiedyś wszyscy potrzebowaliśmy wielkie biurka. Szczególnie gdy byliśmy młodzi, te biurka były duże, tam się dużo pisało, to teraz jednak tego pisania jest troszkę mniej, więcej pracujemy przy laptopach. Te laptopy też idą raczej w minimalizm, więc taka powierzchnia spokojnie tu do 15-calowego laptopa wystarczy. Gdyby ktoś potrzebował mieć zewnętrzne jeszcze monitory, to może by tu było troszkę ciężej, chyba żebyśmy wieszali tutaj na tej ścianie dodatkowo, ale to tyle, jeśli chodzi o elektronikę. Jest jak wszędzie klimatyzacja, czasami jest gorąco, czasami mniej, choć powiem, że jesteśmy na tyle blisko morza, że tutaj czuć ten powiew taki, który to takie ciężkie, gęste powietrze potrafi trochę rozdmuchać i owszem, jest ciepło, ale nie jest tak parno, nie jest tak duszno, jak potrafi to być w innych krajach południowej Europy. Chodźmy, albo nie, jeszcze nie chodźmy. Tu pokażę, jak wygląda kuchnia w kawalerce. Wiadomo, kawalerka dla jednej, dwóch osób, więc ona nie musi być tak duża. Znaczy zawsze może być duża, tylko szkoda tracić powierzchnię na dużą kuchnię. Natomiast jest ona w zupełności wielkościowo, myślę, spójna. Wszystkie podstawowe urządzenia są. No jest tutaj miejsce na zmywarkę. Gdyby ktoś chciał, ja gorąco namawiam, jednak zmywarka to zmywarka. Meble. Ja bardzo często meble dostajemy od razu u każdego dewelopera, jeśli budujemy. Tu jest taka szafa przedpokojowa, to nazwijmy, troszkę połączona tu jeszcze z piekarnikiem i dobrze ten piekarnik jest tutaj, a nie tutaj. Tutaj nawet widzę, że jest czajnik elektryczny schowany. W miarę to jest wszystko spójnie zrobione. No tutaj mamy
Mamy dla 2 osób idealne miejsce na drinka, na wino, nawet na kawę, na takie rozmowy, bo osoba, która tu będzie siedziała i widzi telewizor, i widzi to, co się dzieje za oknem, gdzie za chwilkę pójdziemy. No to tyle, jeśli chodzi o tą część taką kawalerską, tą frontową. I tutaj mamy wydzieloną przestrzeń na sypialnię. Myślę, że w Polsce deweloper by spokojnie tutaj zrobił 2-pokojowe mieszkanie. Nie ma co ukrywać. A na takich metrażach to nawet i ze 3 kawalerki by były. Natomiast to jest ogólnie jako jednopokojowe mieszkanie, jako kawalerka, jako studio jest to mniej więcej prezentowane. Więc tutaj mamy duże łóżko, 2 szafki, dużą szafę 3-drzwiową, także naprawdę tutaj zmieścimy sporo rzeczy w tej szafie. Nie będę tutaj zaglądał za bardzo. Natomiast tutaj jeszcze taka ciekawostka jest, że jeśli mąż będzie pilnie chciał obejrzeć jakiś koncert albo mecz, a żona musi iść spać, bo nie lubi sportu, można się naprawdę troszkę odgrodzić. O, i już jesteśmy w swoim świecie. Albo jeśli mąż głośno chrapie, może być wyautowany tutaj i żona może dokończyć spanie. To tyle tak tytułem trochę żartu oczywiście, natomiast jest to zawsze fajne, nie muszą 2 osoby na małej powierzchni jednak być cały czas żyć tym, co się dzieje w drugiej części, więc można dzięki temu praktycznie stworzyć taki trochę, dosłownie, oddzielny pokój. To jest na pewno duża wartość w przypadku, gdy rozmawiamy o nieruchomości typu studio, typu kawalerka po prostu. Tu mamy praktycznie już na gotowcu pokazane 2 pokoje. I chodźmy teraz zobaczymy, jaki tutaj mamy widok z okna. Mamy tutaj elegancki stół na 4 osoby, czyli możemy gości zapraszać. Tutaj możemy się troszkę odgradzać od słońca, może od sąsiadów, bo to naprawdę z daleka te kratki powodują, że praktycznie jesteśmy niewidzialni albo niewidoczni. Może widzialni jesteśmy. I chodźmy teraz w drugą stronę. Ja tutaj pokażę, jak to tu w tym resorcie wygląda aktualnie. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że na wprost mamy zjeżdżalnię dla dzieci. Tutaj na dole mamy taką mini strefę ruchu. To już w Polsce to znamy. Mamy sporo roślinności. Fajne tu są bananowce. Chyba to są bananowce, tak mi się wydaje. Jest trochę palm. Długi bardzo basen. Akurat w tym resorcie jest długi. Z fajnymi takimi strefami, zatoczkami można to nazwać, które są z kolei płytkie, gdzie dzieci mogą z nich korzystać. Dalej mamy strefę restauracyjną, strefę pubową, siłownię, saunę, masaże, łaźnię turecką. Także w tego typu resorcie, mając taką kawalerkę, można jak najbardziej korzystać i naprawdę być samowystarczalnym. Chodźmy jeszcze do środka i ja jeszcze pokażę łazienkę, bo łazienka też jednak jest ważna. Idąc do łazienki, tu mamy jeszcze, tak pokażę, też schowaną pralkę. Fajnie, że jest schowana, bo tutaj czasami potrafi być w kuchni na wierzchu dosłownie, a tu mamy fajnie schowaną, tak jak powinna być schowana. Mamy prysznic, taki akurat pod kawalerkę po prostu prysznic. Resztę wyposażeni łazienki jest takie, takie jak ma być po prostu, takie jak ma być. Tutaj raczej nikt nie będzie szedł w ultra luksusy, bo nie o to chodzi, żeby inwestować tutaj w łazienkę. I teraz podsumowując, według mnie to mieszkanie, albo tego typu mieszkanie jest idealne dla kogoś, kto chce mieć swój pierwszy, tańszy second home. Czyli przyjeżdżamy tutaj w październiku, jesteśmy tutaj do maja, czyli jesteśmy po prostu w temperaturze, jaka jest u nas pod koniec maja, w czerwcu. Jesteśmy w temperaturze na krótkie spodenki, na t-shirt cały czas. Gdy chcemy wrócić do Polski, bo mamy tam swoje drugie mieszkanie, albo po prostu tęsknimy, chcemy do znajomych wracać, wynajmujemy to mieszkanie. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, może wrzesień, przez 5 miesięcy, czyli przez te 5 miesięcy najbardziej turystycznych możemy naprawdę bardzo fajnie tutaj zarobić, a przez następny ten okres, nazwijmy to zimowo, jesienno-zimowy, po prostu samemu tutaj być i zamiast być w Polsce na tym krótkim czasie, gdzie już nam się o 15 robi ciemno, gdy jest zimno, gdy pada deszcz, gdy jest szaro, gdy musimy być w kurtkach, tutaj spokojnie jesteśmy, obserwujemy roślinność prawie tropikalną, jemy po prostu niecodzienne warzywa, niecodzienne owoce i w taki sposób możemy spróbować aklimatyzację. Jest to stosunkowo niski koszt takiego podejścia. Na ten moment logika i ekonomia sugeruje, że raczej to się musi udać także finansowo, nie tylko dla naszego życia, dla poprawy naszego życia, dla fanu, dla szczęścia, ale także finansowo takie rozwiązanie powinno się jak najbardziej sprawdzić. Oczywiście, jeśli ktoś chce całkowicie kupić one-way tickets z
spakować się i tutaj mieszkać? Jak najbardziej można. Jeśli do tej pory mieszkaliśmy w Krakowie, w Poznaniu, w mieszkaniu dwupokojowym 40 metrów, no to tutaj mamy to samo, tylko troszkę na większej może powierzchni, także metraże są mniej więcej na całym świecie takie same. Jeśli tam potrafiliśmy się zaaranżować, to tutaj też możemy. I teraz tak wygląda gotowe oczywiście mieszkanie, które zostało troszeczkę bardziej zaaranżowane pod wynajem. Natomiast jeśli będziemy nabywali na zasadzie tak potocznej dziury w ziemi, od razu namawiam, żeby w takiej formie kupować, bo jest najtaniej, najkorzystniej i jest największy jeszcze wybór, bo takie nieruchomości naprawdę no szybko tutaj schodzą, bo są dostępne no praktycznie dla mieszkańców całej Europy, choć tutaj nie tylko Europa inwestuje, więc możemy z elastycznymi dość deweloperami, jeśli chodzi o cele budowlane, naprawdę pewne rzeczy tutaj przearanżować i dostosować do pobytu na przykład całorocznego. Być może byśmy potrzebowali wtedy troszkę większą szafę, bo więcej rzeczy chcemy przywieźć. To już można indywidualnie zrobić i właśnie nabywając na zasadzie dziury w ziemi, tej potocznej dziury w ziemi, możemy na dużo więcej sobie pozwolić. No to tyle, jeśli chodzi o taką przykładową kawalerkę w resorcie. No jesteśmy w północnej części, na takim cyplu. Jak patrzymy na mapę, po prawej stronie jest taki wąziutki cypel i to jest ta taka chyba najbardziej dzika część Cypru północnego. I rzeczywiście jest dziko, nie ma tu jeszcze urbanizacji. Także osoby, które będą tutaj mieszkały na stałe, to naprawdę tutaj jest na wiele dni fajnych wycieczek, bo jest co zwiedzać, zarówno jeśli chodzi o architekturę starą. Można tutaj zobaczyć także wioski, które są naprawdę ciekawe, urocze wręcz. No i można tutaj także dostrzec bardzo ciekawą przyrodę, która jeszcze nie wszędzie występuje. Jednak klimat, który tutaj jest, sprzyja naprawdę wielu bardzo ciekawym roślinom. Woda jest tutaj obłędna, po prostu jest obłędna i zarówno jeśli chodzi o kolor tej wody, szczególnie gdy słońce takie otwarte wyjdzie, jak i przeźroczystość. Także takie miejsca, naprawdę ta dzikość potrafi tutaj, myślę, zadowolić niejedną osobę. Dlaczego mówię o osobach, które są tutaj na stałe? Bo gdy przyjeżdżamy w celach turystycznych na tydzień, to najczęściej koncentrujemy się na tym, żeby jednak te główne miasta zwiedzić, które również są bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe, mają bardzo dużo do zaoferowania i najczęściej te takie dzikie, przyrodnicze miejsca no, na drugi plan idą i jak wystarczy czasu, to jedziemy, a rzadko kiedy tego czasu wystarcza. Także jest tutaj dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. Jesteśmy na takim malowniczym, kameralnym osiedlu. Wąska uliczka, niska zabudowa. Tutaj ładnie ogrody takie minimalne zrobione. Tutaj kawałek dalej możemy pokazać jest morze w zatoce, czyli ciepła woda. Dużo szybciej jest ciepła woda. Tu troszkę niżej jest zorganizowana część plażowa. I teraz o co chodzi? To bungalow w zeszłym roku było wystawione za 750 000. Natomiast aktualnie zostało sprzedane za 980 000 funtów. W funtach brytyjskich tutaj głównie będziemy operować, jeśli chodzi o jednostki zakupowe, o jednostki płatnicze. To dokładnie pokazuje, ponieważ to zostało sprzedane. To nie jest to, że ktoś chce więcej, tylko że ktoś otrzymał więcej. To są troszkę droższe może nieruchomości niż te takie pospolite studia, 2 sypialnie, 1 sypialnia i tak dalej. Natomiast no tutaj na tej skali, przy tych wartościach naprawdę całkiem niezłe pieniądze można zarobić, już typowo patrząc inwestycyjnie, bez żadnych sentymentów, bez żadnych wewnętrznych tutaj potrzeb nabycia. Także podchodząc do tego tylko i wyłącznie Excelowo, można w taki sposób naprawdę niezłe pieniądze zarabiać i to w krótkim terminie czasu. Także warto przyjrzeć się temu rynkowi. No jesteśmy właśnie w apartamencie standard deweloperski wykończony, tak bym to powiedział, czyli w zasadzie pod klucz. W takich wersjach także można nabyć tutaj nieruchomość. Apartament składa się z 3 sypialni oraz salonu. Łączna powierzchnia tutaj mieszkalna to jest 105 metrów, natomiast jest sporo dodatkowej powierzchni balkonowo-tarasowej. Nawet za chwilkę pokażę i tutaj jest coś na dachu. Ok, bo chcę pokazać mniej więcej, bo nabywamy często, inwestując nieruchomości za granicą, nabywamy dużo rzeczy zdalnie. Sporo ustaleń potrafi być czasami mailowych i budzi to, co jest zrozumiałe, budzi to czasami obawy, jak to będzie wyglądało. No standard jest ok, uważam, że jest ok, wizualnie jest bardzo ok, na bardzo wysokim poziomie to wszystko wizualnie jest, fajnie wkomponowane. Raczej to jest dostosowane, uważam, że do życia bądź na długi najem niż na krótki, taka jest moja interpretacja przynajmniej tego wykończenia. No ale ok, spora część kuchenna, jadalnia.
Tutaj mamy część wypoczynkową w tym salonie. Duży, taki fajny, otwarty ten salon jest. Fajnie te metry tutaj są wykorzystane w pełni. Że wszystko tutaj widać. Fajny, no kosz do siedzenia, myślę, że on częściej na balkonie jednak będzie, już szczególnie o tej porze roku. Duży telewizor, bardzo fajnie, on tu jest zamaskowany. Wypoczynek jest ok. Ja tak nieczęsto o meblach mówię, ale właśnie mam świadomość, że czasami gdy zdalnie te rzeczy wybieramy, załatwiamy, to mamy obawy, że może być jakaś fuszerka czy coś nie tak wykończone. Całkiem fajnie tu podłoga położona, z bardzo dużych płyt, także to wszystko wygląda dobrze. To jest ogrzewanie podłogowe. Zimą ewentualnie się z tego korzysta. No i dobra, tyle jeśli chodzi o salon. Zobaczmy, jak tu sypialnie wyglądają w takim razie. Podwójne, no jak to w sypialni bywa. Łóżko, nie za duża ta sypialnia jest, ale w zasadzie sypialnia służy do spania. Czasami do czegoś oprócz spania, ale to też łóżko jest tu najważniejsze. Duża szafa, wystająca, natomiast jest duża, schowana tak wizualnie, gdy się wchodzi za drzwiami, także tu jest wszystko ok. Chyba o tej sypialni nie ma potrzeby więcej mówić. Zróbmy porównanie, jak tu druga sypialnia wygląda. Ciutkę większa, tak samo urządzona, tak samo wykończona. W zasadzie o to samo tutaj w tej sypialni chodzi. Wszędzie jest oczywiście klimatyzacja w razie gdyby było gorąco. Tutaj są przyłącza, gdyby ktoś w sypialni miał potrzebę zainstalować sobie jakieś urządzenia wideo. Dobra, tutaj możemy wejść i zobaczyć, jak wygląda łazienka. Kabina prysznicowa, natrysk z sufitu, jest wszystko ok. Mężczyźni do 20 się zmieszczą, także wszystko może być dobrze. Umywalka, toaleta, ale przestronna, tak jak gdy się wchodzi w moich gabarytach jest ta łazienka. Dobra, mamy dwie sypialnie, zobaczmy jeszcze tutaj taką tak zwaną główną sypialnię. Chodźmy, zobaczymy ją. Podobna powierzchnia, w zasadzie wykończenie takie samo, tylko może inny kolor pościeli, też spora szafa, łóżko, ale czuć troszkę więcej tutaj powierzchni. Tutaj dodatkowo jest wyjście na taras, na który za chwilkę pójdziemy. No i dodatkowo jest taki widok. O, i to robi, myślę, tutaj fajność przy tych pobudkach. Ale dobra, to jeśli już jesteśmy przy tych sypialniach i teraz przy tym tarasie, to wyjdźmy na ten taras, zobaczmy, jaki tu jest widok. Na takim osiedlu w ogóle jesteśmy. Tutaj widać mniej więcej, jak sąsiedzi budują. Tutaj troszkę widać, że inna jest troszkę po drugiej stronie inwestycja, bardziej nawiązuje tutaj do kamiennych zabudowy. Sporo roślinności fajnej, chociaż widać, że ta roślinność rośnie dopiero. Pewnie za 2 lata to już będzie w ogóle będzie moc. No i tak, no widok jest naprawdę szeroki. Szeroki, mimo że nie jesteśmy jakoś wysoko, to naturalne zejście do morza powoduje, że no, panorama jest naprawdę spora. Tutaj raczej nic już nam nie zasłoni tego widoku. Fajny basen jest. No jest mniej więcej to, co ma być. Chodźmy jeszcze na dach. Tylko od razu muszę uprzedzić, że ten dach nie jest do końca wykończony, ponieważ jesteśmy jeszcze na etapie budowy, ale mam nadzieję, że on zaprezentuje charakter i możliwości po prostu tego typu nieruchomości. O, i takie ogromne daszysko tutaj jest. Myślę, że tutaj będzie za chwilkę płytki będą położone, bo tu już widzę, że jest wylewka. Będą płytki. Myślę, że tu będziemy już tutaj lokalną kuchnię mogli sobie serwować z różnego rodzaju grilla, bądź może tu no, na piec się tego raczej nie przerobi. Podejrzewam, że tutaj będzie zlew, bo są podłączenia do wody, także będzie można tutaj przygotowywać i naprawdę gości witać. No tutaj mamy basen z dyszami, także myślę, że jakiś pomysł na ten basen będzie, jakieś schodki chyba będą i rzeczywiście, będąc w tym basenie, to wieczorem będzie oświetlone. No widok będzie całkiem niezły. Myślę, że tutaj jeszcze lepiej widać, jaką mamy panoramę, jakie mamy otoczenie, jakie mamy sąsiedztwo. No myślę, że tutaj widok też daje 30-40% samej ceny, to jest chyba widok. No i tu można patrzeć, a patrzeć. I rzeczywiście człowiek się nie napatrzy. Dobra, więc teraz tak pokrótce podsumowując. Są dwie wiadomości, jeśli chodzi o tego typu nieruchomości. Jest jak zwykle dobra i zła. Dobra wiadomość jest taka, że one są całkiem porządne, naprawdę i całkiem fajne.
Dopóki się tego na żywo nie zobaczy, może mieć różne opinie i różne oczekiwanie, więc to jest raczej dobra wiadomość. Zła jest taka, że niestety tutaj jest ogromna popularność wśród zachodniej Europy i gdy jest popularność o tych nieruchomości, niestety do takiego etapu rzadko kiedy nieruchomość tutaj dożyje. Już na etapie dziury w ziemi te najfajniejsze rzeczy niestety schodzą. I jeszcze jest niestety druga zła wiadomość, że bardzo tutaj dynamicznie wzrastają ceny. W zasadzie z tych krajów, które aktualnie obserwuję, tutaj chyba jest najbardziej dynamiczny wzrost. W krótkich okresach, tu nie potrzeba całego roku, żeby ceny wystrzeliły, żeby się diametralnie zmieniły. Także to jest niestety zła wiadomość. No dla tych osób, którym być może się podoba ta okolica, ale muszą jeszcze dorosnąć do tego, albo być może jakoś tam umożliwić sobie nabycie tych nieruchomości. No ale tak jest, no po prostu, no bardzo dużo nabywców tutaj z różnych krajów, bo tutaj są różne mody na różne kraje, ale jest sporo nabywców na te nieruchomości i momentami wygląda to tak, jakby więcej było chętnych niż tych nieruchomości, które są tutaj budowane, szczególnie jeśli chodzi o taką troszkę nowocześniejszą, nielokalną architekturę, brył, tylko tą bardziej nowoczesną, która jest taka uniwersalna, szczególnie dla różnych mieszkańców z Europy, więc to jest niestety ta zła wiadomość. Jest jeszcze jedna dobra, że w przypadku niektórych nieruchomości, niektórych inwestycji można nabywać to na raty, nie kredytując się w banku, tylko te raty umożliwia deweloper, ale to już naprawdę trzeba bardzo indywidualnie do każdej nieruchomości podejść i odpowiednio tu sprecyzować pytania, ewentualnie oczekiwania, więc ja Was zostawiam już z tym widokiem i idę dalej. Zjechałem z głównej drogi w jakiejś wiosce jestem chyba, no takie to, widzę, że to wygląda jak wioska, nawet nie wioska chyba. Natomiast jest tutaj restauracja taka chyba dla lokalnych mieszkańców i właśnie do takiej restauracji zawsze chciałem wejść, bo wiem, że tutaj jest, no można poczuć to, co jedzą właśnie lokalni mieszkańcy. Bo w tych turystycznych już takich mocnych kurortach, no to rzeczywiście tam już sieciowy powolutku zaczynają pukać i nawet jeśli coś lokalnego tam powstało, to już widzę, że pod turystów potrawy są robione, już można coraz częściej burgery znaleźć, coraz częściej pizzę, natomiast zobaczę, co tutaj miejscowi oferują. Być może będzie coś ciekawego, także idę na konsumpcję. No i tak wyglądają właśnie piece w restauracji. Wszystko jest wyciągane, jest gliniany. Widać w środku widzę, że są cegły szamotowe. No wszystko się zgadza, także będzie tutaj jak najbardziej lokalnie. Thanks. Zapraszam. Teraz pokażę, jak tu mniej więcej wyglądają apartamenty, które są budowane. W zasadzie od razu powiem, to jest ostatni apartament w całej inwestycji. Tutaj idąc do tego apartamentu trzeba było normalnie mieć kask budowlańca i kamizelkę. Z jednej strony to jest dobre, że tak dbają o to, że bezpieczeństwo przede wszystkim, bo naprawdę różne pojęcie czasami mieliśmy, że może coś być niedokładnie, niechlujnie, niedopilnowane, natomiast jest całkowicie inaczej. Ale okej, wróćmy do tej nieruchomości. Apartament z jedną sypialnią. Tutaj w zasadzie się sypialniami, tak jak w większości krajów Europy się mówi o ilości sypialni, nie o ilości pokoi. 80 metrów, spora przestrzeń, przede wszystkim widok, bardzo fajny. Tak jest tu budowane, że cała ściana tego budynku będzie miała bardzo fajne widoki. I okej, mamy kuchnię. Wystarczająca kuchnia, uważam, na dwupokojowe mieszkanie, w pełni wyposażona i w takim standardzie tutaj deweloper oddaje nieruchomości. Po prostu są pakiety wyposażeń, można ewentualnie w kolorystykę troszkę zmieniać, natomiast gotowe apartamenty są tak oddawane. W pełni wyposażone AGD. Tutaj mamy sterowanie, w pełni sterowanie. No smart home to znamy, to nie jest nic nowego, oczywiście w Polsce też to występuje, natomiast bardzo fajnie to jest wszystko skonfigurowane i fajnie jak takie smart home już są na początku budowy zaplanowane, bo rzeczywiście wszystkie przewody, wszystkie połączenia można bardzo fajnie tutaj schować. W tym miejscu została zaplanowana jadalnia, chociaż bym ją chyba troszeczkę tutaj przestawił, natomiast na 4 osoby
bardzo komfortowo ona tutaj jest wkomponowana. Teraz gdy przejdziemy kawałeczek dalej, mamy tą część dzienną i rzeczywiście jest na 3-4 osoby, mniej więcej widzę tutaj po wielkości tego wypoczynku na 3-4 osoby, spory telewizor. Ok, tutaj mamy podświetlenie LEDowe, także rzeczywiście to mieszkanie jest gotowe, myślę, że i pod wynajem, jak i pod użytek własny. W ogóle tego typu nieruchomości, czyli z jedną sypialnią, ewentualnie studio, no to tak jak w Polsce, tak jak w Warszawie, tak jak w każdym innym mieście, to jest najbardziej chodliwy temat. On w zasadzie bardzo szybko schodzi i naprawdę mówię to całkowicie poważnie, że na etapie planu, jeszcze zanim wyrośnie budynek ponad ziemią, no to już tego typu mieszkania tutaj schodzą. Jak obserwuję, to one tutaj schodzą i dopiero większe, jakieś tam penthouse'y, troszkę droższe, jeszcze może na wyższych piętrach trochę dłużej zostają. Natomiast te najbardziej popularne metraże no dość szybko schodzą, szczególnie jeśli mają widok. Niekoniecznie tutaj musi być pierwsza linia, szczególnie w przypadku wysokich budynków, bo tutaj jesteśmy w wysokim apartamentowcu, ale tego typu nieruchomości naprawdę dość szybko schodzą. I teraz jak tutaj wygląda widok, chyba może na tym etapie pokazać, no bo tutaj rzeczywiście nad morzem sporo osób kupuje dla widoku. Ok, możemy otworzyć sobie tutaj okno. Mam jeszcze dźwig, przy tej rusztowanie dźwigowe jest, jeszcze tutaj naprawdę trwa budowa, pod nami widać budowę, natomiast no taka jest odległość od morza, nie wiem, w linii prostej jest 50 metrów. Tutaj w ogóle planowane jest podziemne przejście pod tą drogą, żeby wyjść na plażę. Według lokalnych jest to jedna z bardziej ładnych w ogóle plaż w tej okolicy. Tam niektórzy mówią odważniej, że nawet tutaj w całej tej części rzeczywiście jest szeroka, nazywa się Long Beach. Jest piaszczysta, także wszystko się, tak rzeczywiście spełnia tutaj jakieś wymogi, które mogą no, świadczyć o tym, że rzeczywiście ta plaża jest wyjątkowa. Ok, tak wygląda tutaj salon. Naprawdę on jest duży, na żywo widać, że on jest duży. Wiem, że kamera troszkę pomniejsza zawsze, ale jest on spory, jest on wystarczający. No jest on komfortowy. Chodźmy teraz, zobaczmy, jak wygląda tutaj sypialnia. Ok, sypialnia na całym świecie prawie zawsze tak samo wygląda. Przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe funkcje. No mamy dwie szafki, łóżko, ok, jest długie, zmieściłbym się. Tam mamy szafę w zabudowie, tu jest lampka. No można indywidualnie troszkę podejść do każdej sypialni, natomiast w apartamentowcach, w blokach mieszkalnych te sypialnie naprawdę są praktycznie, gdy są już urządzone, to jak patrzę prawie w każdym kraju wyglądają tak samo, a już szczególnie tutaj na Cyprze są dość naprawdę podobne, jeśli chodzi o wyposażenie. No i ten sam balkon, tak samo możemy do niego ładnie chodzi, póki nowe jednym palcem wszystko chodzi. Ja tutaj nie bardzo mogę wychodzić na ten balkon, bo nie mam kasku i nie mam kamizelki teraz na sobie, a naprawdę sprawdzają to, więc tutaj niech kamera pokaże po prostu jak wygląda w ogóle tutaj widok z tego poziomu. Jesteśmy na 4. piętrze. Ok, i teraz wychodząc z sypialni możemy pokazać, no co, mini przedpokój jest z szafami. Fajnie schowana tutaj jest pralka. Dobrze, że jej nie widać. Na południu Europy naprawdę bardzo różnie bywa z tymi pralkami. Ja tu mówię potocznie na południu Europy, bo my już nie jesteśmy w Europie. Ale wiem, że one potrafią być i w kuchni, potrafią być w różnych miejscach. I teraz wejdźmy do łazienki, bo od razu powiem, będzie pogłos niestety, jak to bywa w łazience, ale zobaczymy, w jakim standardzie tutaj deweloper łazienkę wykańcza. No, jesteśmy w łazience, kompaktowa, ciemna, ale z klasą. Ja wiem, że ciemny kolor troszeczkę pomniejsza, ale dodaje takiej szlachetności, dodaje jakości. No co ma być w łazience? Tutaj ma toaletka, jest umywalka, już przygotowana, ok, naręczniki są. Fajny prysznic, na płasko, wysoka deszczownica. Także dlaczego zwracam uwagę często, czy ona jest wysoka, czy niewysoka, bo gdy samemu się jest wysokim, no woda się odbija i chlapie. A mam świadomość, że mężczyźni nie zawsze po prysznicu lubią po prostu czyścić całą łazienkę, więc to jest czasami naprawdę istotny czynnik, jak wysoko jest ta deszczownica usytuowana. Tutaj mamy ogromne lustro. No i tyle, jeśli chodzi o tę łazienkę, tak patrzę, tak, to wszystko, więc możemy jeszcze tutaj wyjść i zrobić podsumowanie. Ok, więc podsumowując, mamy tu, jeszcze nie powiedziałem o jednym. Tutaj
deweloper taką maszynę do robienia kawy i w ogóle do napojów wmontował. Fajnie, że to jest ukryte. Fajnie, że jest ukryte, nie musi stać taki ekspres do kawy, jak do tego przywykliśmy, że często, no część blatu zajmuje, co by nie mówić. Tutaj bardzo fajnie to jest skomponowane. Reasumując, według mnie na wysokim poziomie są te mieszkania, jeśli chodzi o wyposażenie. Na wysokim poziomie, jeśli chyba takie chodzi budownictwo, to takie techniczne, czyli bez wyposażenia, tylko te ciężkie budownictwo, gdy przychodziłem przez teren budowy. Fajne lokalizacje jeszcze są i te najfajniejsze lokalizacje naprawdę szybko schodzą. No nie będę ukrywał, dość szybko schodzą. Jeśli chodzi tutaj o mieszkania, no to naprawdę wiele narodowości kupuje. Także, wbrew pozorom, co mnie zdziwiło, także mieszkańcy krajów, które już mają ciepłe morza, także tu kupują. Także to nie jest jedyny argument, że tu jest ciepłe morze, że jest fajna pogoda. Być może są inne argumenty. Na pewno są też inne argumenty, którymi się kierują tutaj inwestorzy, a także osoby, które nabywają to dla siebie. No i cóż, warto się rozejrzeć. Jeśli podoba się Tobie Cypr i naprawdę podobają się także mieszkania, albo być może rozważasz tylko, aby zainwestować w mieszkania, jak najbardziej tutaj zapraszam do kontaktu, bo jest sporo lokalizacji, które nie są jeszcze publikowane, a naprawdę zapowiadają się dość atrakcyjnie. Podczas pobytu na Cyprze miałem przyjemność skorzystać z zaproszenia na imprezę organizowaną przez dewelopera. Była to impreza w stylu festynu, na który zostali zaproszeni wybrani agenci nieruchomości, no i podczas tej imprezy została zaprezentowana kolejna inwestycja, którą deweloper planuje niebawem rozpocząć. To wydarzenie wyraźnie pokazało mi, jak ważnym tutaj ogniwem w całym procesie deweloperskim są agenci nieruchomości, no, którzy w znaczący sposób najprawdopodobniej potrafią obniżyć koszty, jakie poniósłby deweloper, gdyby samemu miał się zajmować sprzedażą tych nieruchomości. Także uważam, że w bardzo dobrą stronę to idzie, natomiast impreza bardzo fajna, bardzo ciekawa, taka troszkę może koktajlowa, także przeżycie było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo rozwojowe. Zobaczcie, kto tu idzie. To jest... Ja już jestem fanem osiołków, naprawdę, fanem jestem osiołków. Natomiast nie mam pojęcia, czym się je karmi i czy można je głaskać, bo one tak chyba po polsku nie rozumieją. Natomiast świetne są, naprawdę urocze. Uroczy, nie lękaj się, nie lękaj, jestem swojak. Bardzo fajne osiołki są, naprawdę, także jeśli będziesz na Cyprze, to koniecznie proponuję zorganizować sobie spotkanie z osiołkiem, mieć to szczęście, żeby spotkać, bo naprawdę urocze zwierzę. Zapraszam. Tutaj znajdujemy się właśnie w takim mieszkaniu, w resorcie, które wykończone jest tak mniej więcej, nazwijmy to pod standard hotelowy danego resortu, natomiast są to mieszkania, które także nabywcy, inwestorzy nabywają w celu po prostu całorocznego mieszkania w nim. Także tu jest możliwość zarówno wynajmu zorganizowanego częściowo przynajmniej, jak i użytku własnego. I takie resorty, one jeszcze tak często nie występują, takie formy mieszkania prywatnego, to nazwijmy, w resortach w Europie. Oczywiście pojawiają się takie pozycje, takie możliwości, natomiast nie jest to jeszcze takie powszechne mocno. Natomiast ma to naprawdę bardzo dużo atutów, bo to teoretycznie, no mieszkając tutaj przez cały rok, no to możemy mentalnie, przynajmniej w pierwszym okresie, czuć, że cały czas jesteśmy na urlopie. Skojarzenia, gdy widzimy resort, gdy widzimy baseny, widzimy takie atrakcje różne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, potrafią naprawdę nas troszkę przenieść mentalnie w troszeczkę inną sferę. Ale okej, teraz o tym mieszkaniu, tak żeby zobaczyć, czy to mieszkanie spełnia funkcję po prostu mieszkania całorocznego, czy no po prostu, czy będziemy się w nim dobrze czuli, czy będziemy mogli w nim mieszkać. Na pierwsze wrażenie moje, niczym takie mieszkanie się nie różni od takiego, które mamy w Warszawie, w Gdańsku czy we Wrocławiu. Nawet kilka tam udogodnień może widzę, ale okej, mamy część dzienną. Salon to nazwijmy, on jest otwarty, tu nie ma takiego wyraźnego przedpokoju. Spokojnie tutaj cała rodzina może siedzieć, tak jak to robimy na Warszawskiej Woli czy w Gdańsku, Wrzeszczu. Duży telewizor, tutaj taka typowa część, jak jest w hotelach, rzeczywiście taka komodka niby. Natomiast tu można sobie siąść, w razie czego laptopa odpalić. No miejmy świadomość, że dwupokojowe mieszkanie w Warszawie ma mniej więcej podobny metraż jak dwupokojowe mieszkanie tutaj na Cyprze. Także też nie możemy tu oczekiwać, że będzie nie wiadomo jak dużo gabinetów i jak wielkie szafy i tego typu rzeczy. Mamy tutaj jadalnię. Aktualnie widzę, że zaaranżowana jest na 4 osoby. Gdybyśmy to wysunęli, 6 osób może spokojnie tutaj posiłek
przyjmować. Mamy tutaj płytę, akurat w tej wersji urządzenia piekarnik jest troszkę oddalony. W sumie nie jest to taki zły pomysł. Myślę, że zdecydowanie częściej się jednak korzysta z płyty i ewentualnie z wszystkich przyborów, które tutaj byłyby schowane, gdy można sobie na to pozwolić, no to z piekarnika pewnie tam rzadziej troszkę będziemy korzystali. Choć wiadomo, to jest indywidualna bardzo sprawa. Dość duża część blatu. No tutaj mamy zlew, taki jaki mamy. No i w zasadzie o tej kuchni to chyba nie ma co więcej mówić. Tutaj mamy szafy w przedpokojach. Pamiętajmy, jesteśmy w kraju, w którym, czy w ogóle w miejscu geograficznym, gdzie zimą rzadko kiedy temperatura spada poniżej 13 stopni, więc spora część ludzi no, nie potrzebuje kurtek, płaszczy, a wiadomo, że te kurtki, płaszcze, one zajmują najwięcej miejsca. Tutaj mamy lodówkę, od razu pokażę, najwięcej miejsca zajmują w takich szafach, także tu troszkę inaczej trzeba mentalnie podejść do zorganizowania tych szaf i przechowywania tych rzeczy, bo najprawdopodobniej one tu nie będą potrzebne. Jeśli będą, to może każdy z mieszkańców po jednej sztuce będzie miał, bo być może 2 razy w roku nałoży, jeśli naprawdę będzie osobą no, skrajnie ciepłolubną. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o takie zaaranżowanie przestrzeni przez meble. Chodźmy teraz, zobaczmy sypialnię. I tutaj jest sypialnia podwójna, małżeńska to można nazwać. Szafeczki, znaczy 2 małe szafeczki takie przy sypialni. Tak myślę, gdyby ktoś tutaj chciał home office robić, no to tutaj można wstawić, myślę, małe biurko i przy tym biurku pracować. Szafa naprawdę dość spora, ona ma troszkę inne może przeznaczenie. No, ale dla dwóch osób ona w zupełności wystarczy, ta szafa, także przy tym zaaranżowaniu mniej więcej tak tutaj to wnętrze wygląda. Oczywiście, gdybyśmy z góry wiedzieli, że chcemy tutaj mieszkać całorocznie i byśmy nabywali taką nieruchomość w resorcie jeszcze na etapie deweloperskim, to wnętrze możemy dostosować troszkę bardziej do swoich potrzeb, bo tutaj naprawdę z mojej takiej obserwacji bardzo mocno są otwarci na rozmowy i na ewentualne przeróbki, tylko żeby były zgodne oczywiście tutaj z możliwościami konstrukcyjnymi całego budynku, natomiast te przeróbki jak najbardziej tutaj wchodzą w grę. Teraz chodźmy, zobaczymy jeszcze, jak łazienka tutaj wygląda. Łazienka dość spora, funkcjonalna, czyli w zasadzie te łazienki wszystkie są w resortach naprawdę dość podobne. Jest kabina, czasami może jest wanna, jest umywalka, jest toaleta i to wszystko, czego można oczekiwać od tej łazienki, natomiast ona jest duża, po prostu czuję tutaj sporą przestrzeń, fajnie. Fajnie, bo wiem, że w resortach potrafią być mniejsze łazienki, bo teoretycznie z tej łazienki się krócej tutaj korzysta. Ale okej, tak wygląda łazienka. Teraz chodźmy jeszcze, zobaczmy, bo tutaj mamy fajny taras, na który można wejść z obu pomieszczeń. Zobaczmy, jak on wygląda. Chodźmy, zobaczymy, jak to wygląda. Jadalnia też aktualnie zaaranżowana na 4 osoby. Myślę, że 6 osób tutaj może spokojnie z tego korzystać. Ale chodźmy, zobaczymy, co tam się dzieje, bo tutaj taras jak to taras. W każdym tarasie jest, tak samo to wygląda. Tutaj mamy właśnie część resortową zorganizowaną. Akurat nasz pokój, który tutaj prezentuję, ma tutaj taką mini siłownię, jakie my spotykamy, taką na otwartym terenie, jakie u nas w miastach też często są. Mamy też zjeżdżalnię dla dzieciaków, wodną, która tutaj ma pompowaną wodę, także można naprawdę, jeśli z pociechami przyjedziemy, no to można troszkę powariować z nimi. Tu jest akurat strefa leżaków do opalania, jest długi basen, no i jest roślinność. Kawałek dalej za nami mamy basen, mamy saunę, mamy restaurację, mamy pub, także w zasadzie w odległości przejścia w klapkach mamy taką naprawdę codzienną, podstawową infrastrukturę. Są resorty także, które mają sklepy spożywcze, takie troszkę większe niż polskie żabki, takie odpowiedniki, natomiast tego typu produkty można tam spokojnie nabywać. Także dla codziennego takiego pobytu to nawet tutaj nie trzeba do samochodu często wchodzić, żeby na co dzień funkcjonować. Oczywiście raz na jakiś czas można pojechać po jakieś większe zakupy, można pojechać na targ, do czego tutaj gorąco namawiam, bo jesteśmy tutaj w krajach, gdzie targowiska, gdzie targi jeszcze mają taką inną moc, chyba dużo ciekawszą. Na pewno można sporo rzeczy więcej tutaj nabyć, troszkę taniej, podejrzewam, że na tych targach jednak jest. Także dla takich celów oczywiście warto mieć tutaj samochód.
Natomiast dla takiego funkcjonowania codziennego jak najbardziej taki resort chyba jest samowystarczalny. No, w Warszawie takich możliwości nie mamy. W Gdańsku chyba też takich możliwości nie mamy, żeby na tak małej powierzchni było tyle udogodnień, tyle uzupełnień naszego codziennego życia, z których byśmy chcieli korzystać. Oczywiście nie ma tu teatru, nie ma tu kina. To już trzeba dostosować do siebie, co kto potrzebuje tak naprawdę na co dzień do życia i do tego, aby czuć się no po prostu szczęśliwym. A ja lecę dalej. No i teraz tak pokrótce, według mnie, dla kogo jest Cypr Północny, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości? Po pierwsze, dla tych osób, które bardzo lubią południowoeuropejską, może nie tyle architekturę, co przyrodę, chociaż podkreślam, my nie jesteśmy już geograficznie w Europie, ale po pierwsze, to jest dla tych osób. Po drugie, dla tych osób, które lubią przez cały rok mieć pogodę, jaką w Polsce mamy latem praktycznie, bo tutaj cały czas są wysoko dodatnie temperatury przez cały rok. Tutaj mamy chyba 320 dni słonecznych, czyli bez deszczu, także to jest na pewno druga grupa osób, która powinna czuć tutaj zadowolenie. I trzecia grupa osób, która tutaj myślę, że w ogóle będzie jak w raju, to są osoby, którym no już nie do końca odpowiada może to pilnowanie, to narzucanie, to mówienie nam, jak mamy żyć, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo to nie tylko jest w Polsce, to samo się dzieje w innych krajach europejskich. I są osoby, które mają po prostu taką osobowość, takie cechy charakteru, że im to nie odpowiada. W większości to odpowiada i to też jest okej wszystko. Natomiast te osoby, które nie lubią tego narzucania, tego znoszenia gotówki, tych limitów płatności gotówkowych i tłumaczenia się z własnych wydatków, skąd mam pieniądze, dlaczego je mam, no to tutaj jak najbardziej znajdą to miejsce i to myślę, że to jest już jedno z niewielu takich miejsc, gdzie tak mentalnie czujemy, że to jest niby Europa, natomiast to nie jest Europa, ale odległościowo jest to europejski kraj i tutaj naprawdę można sobie na dużo pozwolić, więc te osoby, które tę wolność tak bardzo lubią i którym ta wolność aktualnie tutaj odczuwają, że jest zabierana, to uważam, że tutaj się odnajdą i to bardzo fajnie czuć i to od razu widać, od razu można zauważyć, że dużo więcej tutaj można, nie jesteśmy z góry traktowani, że wszyscy musimy być identyczni i wszyscy postępować tak, jak ktoś na górze zadecydował, że to będzie akurat lepsze.